Ten smartfon kosztuje mniej niż 2000 zł, obsługuje 5G, ma ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, a do tego aparat główny 48 megapikseli. Co jeszcze oferuje Samsung Galaxy A34 5G? Oglądajcie ten odcinek, aby się przekonać. Partnerem tego odcinka jest sklep RTV Euro AGD, gdzie podczas finału wyprzedaży można zakupić na przykład iPhone'a 14 Plus, iPhone'a SE i Redmi 12C. Linki do cen znajdują się w opisie pod tym filmem, a teraz przechodzimy do odcinka. Jeżeli chodzi o Samsunga, to jest on chyba najbardziej znany z serii Galaxy S. No, nic dziwnego, w końcu te bardzo dobre flagowce były już niejednokrotnie zestawiane w porównaniu ramię w ramię z produktami z Cupertino, także na naszym kanale. Tylko że w odróżnieniu od nich w portfolio giganta z Korei znajdzie się także coś ze średniej półki cenowej, na przykład serię A, do której należy bohater dzisiejszego odcinka. Ale do rzeczy. Ten telefon pod względem samego wyglądu bardzo mocno przypomina ostatnią serię Galaxy S23. Płaskie plecki i ekran, delikatnie zaokrąglona ramka, no i w końcu 3 osobne obiektywy uniesione nieco ponad bryłę całego telefonu. Brzmi znajomo? Poza drobniejszymi zmianami z kategorii te obiektywy trochę przesuniemy, generalnym rozmiarem urządzenia, no czy oczywiście ramkami, myślę, że niewprawne oko z daleka mogłoby pomylić te dwa smartfony. Coś mi mówi, że Samsungowi mogło na tym zależeć, przynajmniej do jakiegoś stopnia. Jak myślisz, co to jest za model telefonu? To jest A54. Jeszcze lepiej. To jest A34. O. Pomyliłbyś go z S23? Tak. Jakbym się nie znał, to bym totalnie pomylił z S23. Jeżeli chodzi o specyfikację tego modelu, to w zasadzie nie ma specjalnie na co narzekać. Front stanowi ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i odświeżaniu 120 Hz, a nad nim znalazła się tafla szkła Gorilla Glass 5. Co ciekawe, we wnętrzu jest dość nietypowy, przynajmniej jak na giganta z Korei, procesor. Sercem Galaxy A34 jest MediaTek Dimensity 1080 czy 1080, oczywiście w wersji 5G. Do tego 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. No i jest jeszcze możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD. Ta co prawda wykorzystuje jeden z 2 slotów na karty SIM, ale jak to mówią, coś za coś. Niemniej macie tutaj dostęp do wielu dzisiejszych standardów łączności. Jest tutaj przynajmniej 5G, do tego Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, także ze wsparciem dla urządzeń Low Energy. Na dole tego modelu znalazło się niezmiennie już USB-C z opcją ładowania z maksymalną mocą 25 W. Także bardzo szybkiego ładowania tutaj nie znajdziecie. No i tak poza tym wszystko byłoby na swoim miejscu, gdyby nie jeden drobny szczegół. Samsung przestał dołączać ładowarki nawet do budżetowców. Tak, dobrze słyszeliście, żeby naładować ten telefon będziecie musieli kupić ładowarkę, jeżeli jeszcze jej nie macie. No ale za to w pakiecie, w pudełku dostajecie kabelek USB-C do USB-C. Jednak Samsung zrobił w tym modelu coś, co jeszcze nie jest tak powszechne wśród innych producentów, bo nawet niektóre flagowce wciąż nie mogą pochwalić się certyfikatem wodoodporności. Tymczasem Samsung Galaxy A34 za ułamek ceny flagowych urządzeń ma certyfikację IP67. To oznacza, że zgodnie z tym certyfikatem możecie go zanurzyć w wodzie na głębokość do 1 metra na 30 minut. Całkiem nieźle wypadają też aparaty. Główny obiektyw ma tutaj rozdzielczość 48 megapikseli, także pod względem matrycy jest dość standardowo, natomiast jest wspierany dodatkowo przez optyczną stabilizację obrazu. Do tego na pleckach w 2 pozostałych oczkach kryje się aparat szerokokątny, 8-megapikselowy, o polu widzenia 123 stopni, który przyda się podczas robienia tych bardziej oryginalnych zdjęć z ciekawszą perspektywą. Znalazł się tutaj jeszcze dedykowany aparat makro 5 megapikseli, chociaż według mnie zdecydowanie wolałbym tutaj obiektyw z zoomem, na przykład do robienia zdjęć portretowych. Z kolei na froncie w dość leciwym już wycięciu w kształcie kropli wody, chociaż z drugiej strony nocze w iPhone'ach
też są leciwe, znalazł się pojedynczy sensor oferujący 13 megapikseli, który oferuje dodatkowo rozszerzanie pola widzenia przyciskiem. A jak to jest ze zdjęciami z tego telefonu? Samsung przynajmniej we flagowych seriach słynie z bardzo dobrych zdjęć, które za nic mają sobie nawet słabe warunki oświetleniowe. Wiadomo, Galaxy A34 5G to nie poziom flagowego telefonu i w takich kategoriach bym na niego nie patrzył. Jednak i tak nie powinniście być raczej zawiedzeni, szczególnie w dobrym oświetleniu. Zresztą przykładowe zdjęcia, jakie wykonuje ten telefon, widzicie właśnie teraz na ekranie. Jednak Galaxy A34 jest w stanie uchwycić także dość ładne zdjęcia nocne, nawet przy niewielkiej ilości światła. No przynajmniej tak długo, jak korzystacie z głównego obiektywu, bo w przypadku szerokiego kąta jest już gorzej, bo ten po prostu nie radzi sobie w wymagających warunkach. Jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, to zarówno głównym obiektywem, jak i frontową kamerką możecie nagrywać filmy w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Wszystko to zbudowane jest niezmiennie na podstawie Androida, w tym przypadku w wersji 13 z nakładką One UI 5.1, która jest nieodłącznym elementem smartfonów Samsunga. To, czy się z nią zaprzyjaźnicie, czy też nie, to już oczywiście kwestia gustu. Telefon jednak robi robotę, jeżeli chodzi o czas pracy na baterii. Ogniwo, jakie tutaj się znalazło, ma pojemność 5000 mAh. To w zależności od waszego użytkowania może wystarczyć nawet do 1,5 czy do 2 dni na pojedynczym ładowaniu. Jeżeli chodzi o ładowanie, tak jak już wcześniej wspominałem, telefon możecie ładować z mocą maksymalną 25 W. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co sądzicie o tym telefonie, a może macie jakieś inne propozycje w tym budżecie. Czekam na was w komentarzach. Pamiętajcie o linkach do ceny, które znajdują się w opisie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mówił do was Alo. Na razie.